Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym 20 już materiale. Witam wszystkich nowych widzów, wszystkich starych widzów, tak samo patronów. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie ten projekt. Każdą nową osobą wspierającą ten projekt witam bardzo serdecznie. Dzisiaj 20 odcinek. Myślę, że obiektywnie patrząc dołożyłem kilka fajnych rzeczy do tej gry. Także przejdziemy sobie szybciutko przez proces tworzenia postaci i od razu przechodzimy do rzeczy. No więc tak, na potrzeby tego filmu startujemy z tego miejsca. Od razu wchodzimy do dobrze znanego domku. Dodałem kilka rzeczy, jeśli chodzi o umeblowanie. Jak widzicie, podniesiemy sobie wszystko to, co możemy podnieść. Podchodzimy do szafki, możemy ubrać sobie szaty. I pierwsza rzecz, której nie było wcześniej, możemy z powrotem wrzucić do pojemnika, do półki. I oczywiście stan zawartości półki czy też pojemnika zostaje zapisany, także jeżeli wyjdziemy i wrócimy z klamat, oczywiście broń będzie czekała na nas, więc ja sobie włożę ją jako broń podręczna. Możemy łączyć przedmioty, naboje w jedną grupkę przedmiotów. Dodałem przedmioty konsumpcyjne, które zgodnie z oryginałem dodają tyle punktów życia, ile powinny dodawać. Ok. Przejdziemy sobie do pewnego gościa tutaj. Wrogowie mają już swój ekwipunek. Część rzeczy ma określoną ilość, na przykład naboi, losową ilość, a przedmioty takie jak broń mają 50% szans na pojawienie się podczas zbierania łupu. Jak widzicie, dodałem animację ładowania broni oraz, bardzo ważne, zwróćcie uwagę na ilość rykoszetów po strzale. Z broni typu shotgun wylatuje 12 pocisków i są one podzielone na od 2 do 5 uszkodzeń na jeden pocisk. Także jeżeli zaatakujemy kogoś z daleka, to oberwie delikatnie, a z bliska prawdopodobnie może skończyć się likwidacją. Dodatkową rzeczą, jeśli chodzi o shotguny i innego typu śrutówki, ignorują one umiejętność broń palna. Z tego względu, że tak jak niektórzy z Was pewnie pamiętają, im większy skill, umiejętność, na przykład broń palna, tym bardziej zawęża nam się stożek wylatujących kul, obszar. Dlatego, żeby shotgun mógł strzelać jak shotgun, musi to być ignorowane i zawsze pojawia się pewien stożek, czy mamy tego typu shotgun, czy może mamy jakiegoś pancora, jackhammera, zawsze jest stożek. Także na sam początek ta broń jest bardzo fajna, wystarczy podejść z bliska, żeby zlikwidować wroga. Dodatkowo też fajnie działa na ataki szczurów. Ja sobie teraz wejdę do tego oto pomieszczenia i zaprezentuję Wam, jak działa atak z bliska. Ok, wchodzimy. Teraz zaatakuję z bliska. Facet padł od razu. I teraz mamy wroga, który jest dość niebezpieczny z takiej odległości, dlatego musimy go zmusić do pierwszego ataku. Ok, też się udało, bo dość blisko podszedłem. Ok, idziemy dalej. Być może usłyszeliście, ale dodałem dźwięki otoczenia, także możecie przez chwilę się wsłuchać. Ok, właśnie piesek zaszczekał. Do niektórych budynków dodałem troszeczkę więcej wyposażenia. Ono nas nie blokuje. Natomiast nie będę pokazywał wszystkiego, sami zwiedzicie i poznacie, jak to zostało zmienione, urozmaicone. Przejdziemy sobie kawałeczek dalej.
Jest dość dużo w grze już przedmiotów konsumpcyjnych. Możemy wyleczyć rany. Jeszcze nie zrobiłem negatywnego wpływu, natomiast będzie to zrobione przy kolejnych update'ach. Na przykład -1 percepcji, jeśli spożyjemy proszek leczniczy. Dodatkowo zerknijmy sobie w tym momencie na kartę postaci ponownie. I ilość punktów potrzebnych do zdobycia kolejnego poziomu została utworzona teraz zgodnie z tym, jak było w oryginale. Czyli z pierwszego poziomu na drugi musimy zdobyć 1000, natomiast z drugiego na trzeci 2000. Oczywiście ilość doświadczenia, które już zdobyliśmy, nie jest zerowana. Myślę, że kolejną ważną rzeczą, którą należy omówić i poinformować Was, jest fakt, że ilość zróżnicowanej broni w chwili obecnej będzie od teraz coraz mniejsza, coraz trudniej dostępna. Oczywiście na całej mapie Klamath rozmieściłem ją, trzeba ją znaleźć, trzeba otwierać zamki, żeby dobrać się do lepszej broni. Także z każdym kolejnym update'em, jeśli gra będzie rozwijana, tej broni będzie coraz mniej. To znaczy nie usunę ją zupełnie z gry, natomiast będzie trudniej dostępna. Także mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, że zauważyliście, jaki skok został zrobiony w produkcji tej gry. Mam nadzieję, że będzie Wam się lepiej grało, że gra będzie stanowić większe wyzwanie za każdym razem, że będzie zachęcać do zdobywania coraz wyższych poziomów. Ja tymczasem się żegnam. Jestem ciekawy, co o tym sądzicie, co napiszecie w komentarzach. Oczywiście wiele elementów, które były do zrobienia, oczywiście cały czas mam na tej liście. Na przykład wiem, że minus powinien też działać, między innymi te zakładki jeszcze nie działają. No jest wiele rzeczy, których nawet teraz w tym momencie nie wymienię, natomiast one będą w swoim czasie realizowane i wprowadzane. Ja sobie tak skaczę raz do dodania czegoś nowego, jeśli chodzi o kod gry, pomiędzy tym, co mogę zrobić na mapie. Także jeśli chcę, mam energię i chęci do tworzenia czegoś nowego, to działam, a jeśli chcę się zrelaksować, to po prostu wchodzę do mapy Klamath i dodaję nowe elementy. Także tymczasem ja się żegnam i do następnego materiału, który będzie za tydzień. Na razie trzymajcie się, cześć.